Dzień dobry, witam serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z takim delikatnym, dziennym makijażem, praktycznie make-up, no make-up, z tego względu, że będziemy testować kolejną przepiękną paletę Vamp od Bella Beauty Bar, czyli marki Indie. Całą paletkę oczywiście zamówiłam na monolicie. Kolorystyka, jak widać, jest iście wampirza. Jak pamiętacie, poprzednią niebieską paletą byłam absolutnie zachwycona. Jakość powaliła mnie na kolana i pytanie, czy ta będzie dalej tak samo dobra? Bo jednak mimo wszystko ta wyszła wcześniej. Pokazałam Wam niebieską szybciej, bo jak już się dopadłam do tych niebieskich odcieni, to nie mogłam się odkleić. I z tą będzie tak samo. Jak już się do niej przykleję, to będę robić tylko nią makijaże. Ale absolutnie niczego nie żałuję, bo jest przepiękna. Więc zobaczycie coś takiego, co dzisiaj mam na sobie, ale też kilka innych makijaży, może trochę bardziej wróżkowych, może bardziej dzienno-wyjściowych. Sami zobaczycie, jak dużo można z tą paletą zrobić. Jesteśmy przy oknie, światło dzienne, możecie zobaczyć teraz zbliżenia na paletę. Ten sam format co poprzedniej niebieskiej. Magnes najwięcej waży, 255 gramów, 12 miesięcy po otwarciu, nietestowane na zwierzętach, wegańska bez parabenów. Bella oczywiście produkuje w Chinach. Myślałam, że ta okładka będzie wyglądać raczej tandetnie, ale powiem Wam, że podoba mi się. Standardowy karton, 15 cieni, 15 przepięknych cieni, oczywiście duże lusterko. Mamy ponownie wypustki do wyjęcia, ponieważ paleta jest magnetyczna. Mamy 7 matów, 2 cieplaczki, 2 fiolety, niebiesko-szarości i 1 mat z drobinkami. To powinno być widoczne. I tak samo mamy również 7 błysków. Jedne są dużo bardziej płatkowe, inne zdecydowanie gładkie. Tym razem lecimy rzędami. Chciałam coś mądrego powiedzieć poza kamerą, ale jak zobaczyłam ten cień, to jest coś niesamowitego. Zacznijmy może od bazy. Ona jest chyba albo niebieska, albo czarna. Od tej strony jest zielony. Na środku zdecydowanie złoto-żółty. Z tej strony już pomarańczowo-różowy. I gdzieniegdzie jak tutaj przebija mi jeszcze granat. Coś absolutnie niesamowitego. Ten multichrom jest powalający. Tutaj mamy taki brązowo-bordowy cień. I czarny z drobinkami również ma zielone, ognisto-złote wykończenie. No to jest coś niesamowitego, jak wielowymiarowe są te cienie. Dokładnie tego się spodziewałam i jestem zachwycona. Standardowo słocze. Jestem ciekawa, czy te drobiny będą widoczne na oczach. Wow. Wow, jakie to jest maślane. Na złoczach prezentują się tak, no ten ostatni cień to jest absolutnie coś fenomenalnego. To jest bardziej ognista, różowa żaba z Glam Shopu, ale na ciemno-czarno-niebieskiej bazie. W tym czarnym już tak drobinek nie widać niestety, więc coś czuję, że one przy blendowaniu po prostu uciekną. Obawiam się, że ten cień będzie bardziej neutralny, a jednak skręca w czerwień. Cudo, lećmy dalej, nie przedłużam. Ten cień jest już bardziej suchy, ale jest czerwony, więc może dlatego. Ten wydaje się gładki i wow, po słoczowaniu delikatnie zmienił odcień na miedziany. Czy wy to widzicie? Ten jest dosłownie lustrzany. Czerwony w aparacie wygląda jak neon. Tak bym sobie farbę nałożyła na palec. No i ten, on jest holo, różowo-miedziany, przechodzący trochę, nie wiem, w szarość od boku. Nie mam słów. I ten też delikatnie opalizuje. Nie wiem, czy to będzie u Was widoczne, ale on się tak błyszczy, że chyba nawet widzicie mój statyw. Ja po prostu nie mam słów, jak to wygląda. To jest jedno pociągnięcie. Nie musiałam poprawiać tych drugich słoczy. Czerwony jest po prostu czerwony, jest przepiękny, intensywny, boski. Ten przechodzi delikatnie w miedziano-zielony i od tej strony na przykład widzę jeszcze też trochę różu. Wydaje mi się, że Wy też to widzicie. I tak samo pomarańcz i zieleń. Więc okej, nie jest aż tak spektakularny, jak wyglądał w palecie, ale zobaczymy oczywiście na oku. To co tu się dzieje, to jest jakieś nieporozumienie w pozytywnym znaczeniu, dlatego że on jest różowo-fioletowy, od tej strony miedziano-różowo, nie wiem jaki. I oczywiście on ma też drobiny holo. To co tu się dzieje, o właśnie, widzicie teraz, że bardziej przechodzi w złoto-pomarańcz? Nie wiem, co tu się dzieje. To jest coś niesamowitego. Jak to wygląda, jak to zmienia swój kolor zależnie od światła. Boskość. Ten fiolet też jest taki śliski, bardzo mocno przypomina mi to, co było właśnie w tej niebieskiej palecie. Oczywiście ta wyszła pierwsza. Wow, ten pigment. Nie wiem, czy ja muszę się tu w ogóle odzywać. On od tej strony lekko wpada w niebieskość, może w taką miętkę, a od tej, kiedy mamy światło od okna, jest lekko fioletowy. Co tu się dzieje?
Jak to przepięknie wygląda. Próbuję zmyć palec z tego błysku. O kurczę, jaki płatkowy. Ten już jest gładszy. Pierwszy cień bardzo mocno mi przypomina Millennium z Glam Shopu, natomiast on nie ma już widocznych drobinek holo. Ten jest duochromowy, triochromowy, multichromowy, zielony, złoty na środku, różowy. Też wydaje mi się, że Glam Shop miał chyba duodisco właśnie w takich odcieniach i ten jest już taki zwyklejszy, poprawniejszy, po prostu biały błysk. Wiem, że Bella wypuściła dokładnie ten cień jako rozświetlacz. Jeszcze tyle cienia mi zostało na palcu po zesłoczowaniu. Tak się prezentuje całość z większej odległości. Przejdziemy zaraz po kolei do każdego jednego cienia. Tutaj macie górę. Powiem Wam, że ten multichromowy cień, on też ma chyba holo iskierki. Jest tak maślany, tak cudownie maślany. Za to ten ostatni prawie, że nie ma bazy kolorystycznej. Wow, czy wy widzicie tą zieleń? Ja mogę tak w nieskończoność bawić się tymi cieniami. Jeszcze z flashem. Ja wiem, że powinnam coś mądrego mówić w tych filmach, ale te cienie mnie pokonują. Ja nie wiem, co mam mówić. One są tak przepiękne. O, teraz widzicie chyba tą fioletową poświatę i na środku taką srebrną, coś przepięknego. Ten jest prostszy, po prostu fioletowo-niebieski z ciemniejszą, dosyć nierównomierną bazą. Ten przedostatni to jest jakaś magia. Wow. Multi z cieniami, z drobinkami holo. No i ten ostatni jest niemalże niewidoczny, jeżeli chodzi o bazę. Od tej strony delikatnie wpada w błękit, ale szczerze mówiąc na żywo ja tego nie widzę. Dla mnie to jest po prostu biały rozświetlacz. Julka chyba czegoś takiego ostatnio szukała. Julia, jak oglądasz, daj mi znać, co sądzisz o tym przypadku. Tak to się prezentuje w całości. Jest absolutnie obłędnie przepięknie. Plus dodam jeszcze, że oczywiście ta paleta ma zabezpieczone błyski takimi piankami, natomiast one są zdecydowanie twardsze od tego, co mamy w Glamie. W Glamie to są takie mięciutkie pianki, a te są naprawdę dosyć mocno sztywne. Zresztą widać, że próbuje je zgnieść i się nie da, co też jest bardzo dużym plusem, bo one po prostu nie wypadają z tych wyprasek. Jak je wsadzicie, to one dosyć całkiem nieźle siedzą. Możecie otworzyć paletę i dopiero przechylając one wypadają. W Glamie zdarza się tak, że one niestety się przesuwają zaraz po otworzeniu palety. Zaczynamy pierwszy makijaż i myślę, że dzisiaj pójdę po prostu w fiolety klasycznie. Jasny fiolet nabiera się bardzo ładnie, ale myślę, że to widać w wyprasce, że delikatnie się podnosi. I zaskoczę Was, ponieważ pod łukiem brwiowym nie mam pudru podkładu z Eveline, tylko beż od Maxineczki. Daję również ten cień w kącik. On jest całkiem nieźle napigmentowany, natomiast to jest cień, wydaje mi się, do budowania. Może to i dobrze, ale bardzo ładny odcień. Lekko fioletowo-różowy. Ciemniejszy fiolet. On również delikatnie się podnosi w wyprasce. Bardzo ładny. Trochę mnie poniosło z drugiej strony, więc tu też muszę ten cień wyciągnąć. Tutaj jeszcze dokładam i rozblendowuję, ponieważ mam ochotę dodać jeszcze jednego cienia, więc wcześniej zostawiałam tu miejsce, ale widzę, że zupełnie niepotrzebnie, więc jadę z całym tym fioletem. Czy coś mi się sypie? Póki co nie. Nałożę go też na dolną powiekę. Bardzo ładnie pracuje, bardzo ładnie się przykleja, ale chyba ta niebieska zrobiła na mnie większe wrażenie. Będę wracać do jaśniejszego, żeby tutaj te dwa cienie oczywiście ze sobą połączyć. Jeszcze więcej ciemniejszego fioletu. Widzę, że na dolną powiekę trochę gorzej się przykleja, natomiast tam nie mam żadnej bazy. Ani inglota, ani korektora. Wszystko wyciągnęłam i jest po prostu resztówka kremu. Ale to też nie jest tak, że nie da się go zbudować, bo jak widzicie, nakłada się małymi porcjami, dokładam
i jest widoczny. Przechodzę do ciemno-niebieskiego i chciałabym go tutaj wklepać na samym końcu tego makijażu. O właśnie. Wow, jaka kreska mi wyszła. Odrobinę na dolnej powiece. Odczyszczam od dołu. Niebieskość mieszam z ciemniejszym fioletem, żeby uzyskać ładniejsze przejście i żeby ten cień też wydawał się nieco fioletowy. Myślę, że pojadę z tym niebieskim nieco głębiej i chciałabym tutaj przemycić nieco odcienia Klaudia, tylko on mi się osypie, więc może dam głowę w dół. Ten cień nie będzie zdecydowanie najprostszy w pracy, ponieważ jak go dacie dosyć dużo, to widać te ciemniejsze kawałki, nie odbijające światła. I chyba pora na Skin of Killer. No ładny. Tak, to jest po prostu biały błysk. Nakładam troszkę na górną linię wodną, najciemniejszy cień i minimalnie wyciągam dzióbek. Tak to wygląda w tym momencie. Tuszuję rzęsy, dodaję linię wodną i zaraz do Was wracam. I tak już wygląda skończony makijaż z większej odległości. Możecie dać znać jak zwykle co sądzicie. Dzisiaj tak po prostu klasycznie fioletowo. Na oczach jak zawsze mam ten czarny tusz od Bourjois. Dopóki on mi nie wyschnie, dopóty będę go używać. Jeżeli chodzi o linię wodną, to mam moją ulubioną czarną kredkę od Eveline z serii Varieté. Makijaż bardzo prosty, dosyć też szybki, jeżeli ktoś ma wprawę w kreskach. U mnie one dalej są asymetryczne, ale słuchajcie, im dłużej będę je robić, tym mam nadzieję nabiorę większej wprawy. Także kreski od czasu do czasu będą się pojawiać. Tak, ja wiem, że to jest szok i niedowierzanie. Jeżeli chodzi o maty, to użyłam oczywiście tej środkowej trójki. Jeżeli chodzi o ten najciemniejszy, to on super się nadaje w roli kreski. Nie mam też odsypu pod okiem, więc tutaj jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o te fiolety, spodziewałam się, że one będą troszkę mocniej napigmentowane. Mam też takie wrażenie, że te z niebieskiej palety odrobinę lepiej się blendują. Chyba są jeszcze odrobinę takie plastyczniejsze, bardziej masełkowate, natomiast te również fantastycznie pracują. Makijaż, jak mówię, szybki, prosty, bez żadnych komplikacji. Bardzo mi się podobała praca z nimi. Jeżeli chodzi o ten błysk, to on jest naprawdę bardzo ładny, jest taki biało-srebrny, po prostu iskiereczki, wygląda przecudownie. Myślę, że zaraz go też nałożymy na policzek. Swoją drogą tego fioletu dołożyłam odrobinkę tak na policzki, na mój już wcześniej nałożony róż. I jeżeli chodzi o ten błysk, to on jest naprawdę bardzo ładny, niebiesko-fioletowy, więc całkiem nieźle mi się tutaj zgrywa. Natomiast kurczę, ta nierównomierna baza troszkę mnie martwi. Muszę go kiedyś użyć po prostu w centralnej części oka i zobaczymy, czy będzie widać prześwity, bo póki co na dole to Wam wspominam, że mogą się pojawić takie ciemniejsze kropeczki. Można je usunąć bez problemu, natomiast mogą się pojawić. Także chciałabym, żeby ten cień był po prostu bardziej równomierny, jednolity w bazie. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, w palecie wróżkowej również był taki cień, który nie do końca mi się podobał tak w 100%. One są dosyć mocno płatkowe, więc może to z tego względu. Natomiast no, jestem ciekawa jeszcze pozostałych, zwłaszcza tego. To będzie jakieś bailando. I nabieram najjaśniejszy cień. Wow. O wow. O wow. Tylko trzeba uważać, bo on się dosyć mocno wkleja w jednym miejscu, ale jest przepiękny. Powiem Wam, że to jest taki Edward ze Zmierzchu. Totalnie to jest ten klimat. Piękny. I w tym makijażu na ten moment oczywiście to tyle. Może w kolejnym pójdziemy w jakieś czerwienie, albo może w te szarościo-niebieskości. Oczywiście jeszcze zobaczymy, co mnie natchnie. Natomiast jeszcze dam Wam znać, że ta paleta również czeka na test. Wracam do tej palety po naprawdę długiej przerwie. Nie pamiętam, co było za pierwszym razem. Wiem, że fiolety i chyba ten granat. Nie wiem, czy też nie zaczynam od szarości, ale dzisiaj chciałabym w nie pójść i zrobię dzisiaj coś dziennego, o ile się uda. Nakładam inglota na oczy i zaczynamy. Nakładam puder od Eveline pod łuk brwiowy i nie przejmujcie się moimi suchymi skórkami. Cały czas jest sezon alergiczny, więc się smarkam jak opętana. Bez jakiegoś większego planu zacznę od tej szarości, dołożę później troszkę tej. Zapomniałam już, że ten pigment jest tak dobry. Co ja bym chciała dzisiaj zrobić? Wiecie co, widziałam jeden makijaż na Instagramie, właśnie w takim chmurkowym stylu i szczerze mówiąc trochę mnie kusi zrobienie czegoś podobnego, ale robienie kreski znowu mi zajmie 3 lata. Nie no, praca z tym cieniem to jest absolutnie czysta przyjemność. Przejdę do tego ciemniejszego, czyli kofin. O tutaj. Mięciutki, aksamitny na oku.
Nie wiem, co Bella zrobiła z tą formułą, ale jest genialna. Tak samo dobrze pracuje jak niebieskości z palety Ferris. Bardzo ładne szarości. Ten jest typowo popielaty, a ten nieco wpada minimalnie w chłodno-niebieskie tony. Oba są przecudne. Zostawię tak i chyba faktycznie postaram się zrobić te chmurki. Sięgam po nakrętkę pomadki i wykorzystam ten brzeg. Matowa paleta Daso i wykorzystam już po raz kolejny ten biały odcień. On ma genialny pigment. Nie wiem, czy ta nakrętka nie jest trochę za wielka na mnie. Oj, obawiam się, że tak. No, zajmuje mi pół oka. Znalazłam coś lepszego, skówka od pomadki Anastazji i to już musi być to. Może wykorzystam do tego białą kredkę z Eveline Varieté. Ładnie obrysuję pół opakowania o coś takiego i spróbujmy to w miarę prosto odbić. To chyba też będzie trochę za wielkie na moje oko. Tamta dziewczyna ma zdecydowanie przepiękną powiekę i wygląda to u niej jak marzenie, a u mnie jest za duże. Powinnam troszkę też to zrobić pod innym kątem. To miało być ułatwienie, ale ludzie chyba nie przemyśleli tak zdolnych osób jak ja. Ale skoro już to mam, to zrobię chociaż, nie wiem, może ze dwie chmureczki takie. Tutaj. I tutaj. Ale będzie krzywo. Sięgam po biały. Mniejszy pędzel. I to uzupełniam. Ale przepięknie ten odcień się łączy z szarością. Oczywiście biały w kącik, skoro już go mam, to wykorzystajmy. Muszę przyznać, że sam koncept naprawdę super wygląda. Gdybym miała wprawę, to sam makijaż byłby świetny. Wracam jeszcze do odcienia Eternal, czyli tego jaśniejszego, szarego odcienia i łączę tutaj wszystko. Teraz wypadałoby zrobić kreski. Kilka głębokich oddechów. Spróbujmy. Mam liner od KVD i wyciągnę na razie końcówkę. Liner świetny i też go dostałam w prezencie od jednej z Was, za co serdecznie dziękuję. Bo w tym momencie genialnie się sprawdza. Przede wszystkim przy samej linii rzęs mi się nie rozlewa. Powaga, powaga. One są dwie zupełnie różne. Tak. Ale są. Ok, jest w miarę, lepiej nie będzie zdecydowanie. Te same cienie nałożyłam na dolną powiekę i podczyściłam się delikatnie tym pudropodkładem z Eveline w ciemniejszej wersji. On jest bardziej żółty, więc polecam uważać, bo co niektóre osoby może przyciemnić. Pora na błysk. Rozpracowałam już go sobie delikatnie na dłoni. Wy chyba widzicie róż, a ja widzę od swojej strony zieleń. Jest absolutnie przepiękny. Przypomina mi trochę duo disco od Glamu, ale to przejście jest chyba jeszcze bardziej płynne. Też jest bardzo mocno płatkowy. To może być dosyć duży problem dla co niektórych osób. Od razu Wam powiem może, który to jest cień. I to jest ten tutaj u góry, przepiękny. I im dłużej się przyglądam temu odcieniowi, to tym bardziej widzę w nim tęczowe drobinki. Tapując, żeby coś się działo w tym makijażu. Teraz widzę, że jest w nim też trochę pomarańczu, więc jest różowo, zielono, ogniście. Cudownie. I jak się przyglądam mu z bliska, dosłownie widzę jeszcze wielokolorowe drobineczki. Trochę też niebieskości, złota, takiego szampana, fioletu. To wygląda, jakby ktoś do tego cienia wsypał odrobinkę holo. Przepiękny. I jak delikatnie pracowałam, to osypki nie ma też dużej. Nie obciążył w tak małej ilości powieki. Muszę jeszcze zrobić jedną rzecz, czyli zatrzeć troszkę te granice kredki z Eveline i matu. Powiem Wam, że robienie tego linerem albo cieniem byłoby prostsze, z tego względu, że akurat ta kredka bardzo szybko, bardzo mocno zastyga. Ten srebrny odcień, jaki to jest piękny. Ja wiem, że się powtarzam, że te wszystkie cienie są piękne, ale po prostu tak jest. I to jest ten odcień. On mam wrażenie, że też wpada nieco w takie lekko niebiesko-szare tony, bo ten jest typowo delikatnymi białymi drobineczkami, więc też super wygląda jako rozświetlacz. Dzisiaj sobie go na pewno dołożę, ale ten błysk robi totalnie robotę, więc troszkę mi kusi dodanie tego może minimalnie na dolną powiekę. Piękny. Jeżeli ktoś lubi srebrne błyski, to jest przepiękne sreberko. Ale nie dam go dużo. Nie dam go dużo. Wrócę jeszcze odrobinę do odcienia Undead, czyli ten, który jest tutaj. I nałożę go na sam początek. To jest coś, czego właśnie szukałam. Maty są przecudowne, weszły na nowy poziom. Pracują tak aksamitnie, takie są mięciutkie, przyjemne na oku. Jednocześnie pięknie się rozblendowują, mieszają między sobą. Można dołożyć jaśniejszy, można dołożyć ciemniejszy. A do tego te błyski są tak spektakularne. To jest chyba
Właściwie to jest kandydat na jedną z moich ulubionych marek, tak ogólnie. Cieniowanie na ten moment uznaję za skończone. Wydaje mi się, że nie potrzebuję nic dokładać. Ewentualnie poza kamerą zrobię jakieś drobne poprawki. Natomiast kusi mnie użycie białego tuszu. Czy to jest dobry pomysł? Nie jestem przekonana, czy już nie będę przeginać, bo ja jeszcze dzisiaj wychodzę na miasto, więc chciałabym, żeby ten makijaż był użytkowy. W tym momencie jeszcze jest, ale jak dodam biały tusz, nie mam pojęcia. Więc może go odkręćmy na początek. To jest jakieś dobre rozwiązanie. Nie, wiecie co? Pójdę chyba po prostu w czarny, ale jeżeli chcecie go zobaczyć w akcji, to oczywiście piszcie. Dorobiłam sobie jeszcze usta, co też widać. Połączyłam dwie pomadki, tą bardzo mocno czerwoną od Belle i Faux in the Garden z brązową i otrzymałam idealny odcień czerwieni. Jest absolutnie perfekcyjny, wygląda przepięknie. Myślałam, czy nie będzie zbyt ciepły przez tą pomadkę, bo ten brąz jest faktycznie ciepły, ale nie jest taki, wiecie, patologicznie rudy, więc wygląda naprawdę bardzo ładnie. I one w komplecie, no to jest absolutnie coś przepięknego. Powiem Wam, że dzisiaj nałożyłam je też jako kremowy róż, właśnie w pomieszaniu i dały takie nieco zgaszone bordo, bo jednak dałam więcej brązu. No przepięknie to wszystko wygląda, ale widzę, że muszę dołożyć rozświetlacza. Bo jak widzicie, albo nie widzicie, mam nadzieję, że widać, no on jest taki dosyć słabiutki, jeżeli chodzi o blask. Kolor jest naprawdę bardzo ładny, bo jest chłodny, z nutą różu. To nie jest typowy różowy rozświetlacz, ale ta nuta jest naprawdę wyrazista i świetnie mi się łączy właśnie z tymi iskierkami na górnej powiece. Może Wam najpierw powiem, co to jest. Kupiłam Anastazję z tym smokiem. Możecie dostać jeszcze ją w drogerii, ten rozświetlacz w drogerii Liko. Muszę w nim dosłownie jak grzebać, majtać. Nie lubię czegoś takiego i no ten blask jest delikatny, kurczę, za delikatny. Nie chciałam naruszyć tego smoka, więc po prostu tak ryję z boku. Niby coś tam mam na pędzelku. No i nałóżmy jeszcze raz. Ale no ten blask to tak, no kurczę, taki bardzo poprawny, bardzo dzienny. Bardziej jako rozświetlający róż myślę, że dałby radę, bo jako rozświetlacz to jest dla mnie zbyt mało, ale pasuje mi dzisiaj ogólnie do tego makijażu, więc jeszcze dołożę. Chyba wiem, co mi w nim przeszkadza. On jest za gładki, jest zbyt jednolity. Nie mogę się pogodzić z błyskiem bez drobinek. No co to ma być? Już był odłożony na kubkę z innymi rozświetlaczami, ale odrobinkę dodam. Są delikatne, drobno zmielone, jednocześnie widać odrobinę złota, także bardzo ładny kolor, formuła nie dla mnie. A tak jeszcze oczywiście z większej odległości. Ja jestem zakochana. Pomysł chmurkowy jest 12/10. Wykonanie oryginału jest absolutnie perfekcyjne. U mnie do tego niestety jeszcze daleko, ale powiem Wam, że sam kształt, sam ten pomysł na całość bardzo mi się podoba. Nie wiedziałam, czy te czerwone usta będą pasować, ale szczerze mówiąc też mi się podoba, więc już tak zostawię. Izie, dziękujemy za cudowną formułę pomadek. Kocham je absolutnie i domagam się więcej odcieni, bo ja się tam przejadę. Przyjadę się do granicznej 79G do Józefowa, wezmą policję, ale bez innych kolorów nie wyjdę. Dasu ma fantastyczny ten biały odcień, reszty palety nie używałam, więc zrobimy sobie teścik. A jeżeli chodzi o oczywiście główną gwiazdę programu i dzisiejszego filmu, czyli Wampa, pracowało się genialnie, błyski są przepiękne, wyglądają doskonale. Nie mam w sumie nic więcej do powiedzenia. Dzisiaj, jak wspominałam, lecimy z czerwienią, więc wykorzystam czerń z drobinkami, ale myślę, że one się wytracą, tą intensywną czerwień i polecę z któryś z tych przepięknych błysków. To jest dosyć gładki multichrom, z kolei ten jest już bardziej płatkowy i ma holodrobinki. Oba wyglądają przepięknie, więc nie wiem, na co się zdecyduję, nie wiem, czy uda mi się wcisnąć je oba. Zobaczymy. Myślę, że zacznę, no właśnie, od czego by tu zacząć? Może od tej czerwieni, tak od razu? I może... Ojeju, ten pigment. Okej, czyli z tą czerwienią trzeba ostrożnie. To jest napigmentowane jak pomadka. Wow. Wezmę czerń. Czy to są jakieś drobinki? Dosłownie pojedyncze migoczą. Na macie to wygląda, jakby mi się osypały przypadkiem te drobinki z innego błysku. Próbuję to rozchmurzyć. Póki co daję radę. Jeden i drugi cień jest bardzo intensywny. Pędzel po pudropodkładzie z Eveline i lecimy. Na krawędziach
bo jednak ta czerwień daje mi taką ostrą granicę, a ja bym chciała jednak mieć chmureczkę. Nabiorę jeszcze ten brązowo-czerwony, odcień takiej zastygniętej krwi. Tak, to jest dokładnie to. Też bardzo ładny. Ten cień sypnął mi się tutaj naprawdę mocno. Szybkie sprzątańsko. O nie, żeby to mi się nie przykleiło. I jakoś tam sytuacja uratowana, ale trzeba pamiętać o otrzepywaniu pędzla. Połączenie tej zaschniętej krwi z czernią bombowe. Wygląda przepięknie. Nabrałam czerwony, strzepałam i dokładam. Jak widzicie, on nie jest w stanie się wytracić do takiego malinowego odcienia, ale też nabudowany jest bardzo ładną, intensywną czerwienią. O, cudo. Biorę ten jaśniejszy i się tutaj poprawię. Wracam do czerni. Odrobinę cienia Eternal tutaj, dla przełamania po prostu, żeby dół nie był aż tak ciepły. Chociaż zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak dodam błyski. Ale tak, chciałabym tu dodać szarość. Cudownie to wygląda. I ta czerwień z tą czernią i szarością bombowo. Tak samo jak poprzednio, biały z palety Daso leci w kąciki. Nie ukrywam, że brakuje mi trochę takiego bardzo jasnego odcienia w jednej i drugiej palecie. Mówię oczywiście i o Wampie, i o tej Ferris. Muszę przyznać, że ten makijaż wygląda tak genialnie, że najchętniej zostawiłabym go całego w matach. Jedynie co, no to oczywiście wyrównała go jeszcze, podczyściła od dołu na ostro. I wyglądałoby to w ten sposób, ale z drugiej strony, no mam te błyski i kurczę, zostawić tak, czy dorzucić błysk? I teraz dorzucić ten gładki, czy dorzucić cień holo? Lecę z gładkim. Nie da się ukryć, że chciałam jednak mimo wszystko skończyć test tej palety 3 makijażami, ale chyba będzie trzeba zrobić jeszcze jeden. Okej, dawać mi ten z drobinkami holo. Nie wyczymię. Jaki on piękny. Natomiast nakładany tym pędzelkiem też dosyć grubo się nakłada, więc trzeba ostrożnie. One tak do siebie pasują. Ten z drobinami holo jest co prawda bardziej w różową stronę. I tak ten makijaż wygląda z bliska. Jak i oczywiście z większej odległości. To, co się zadziało na ustach, to jest absolutny Armagedon. Wykorzystałam wszystko, dosłownie wszystko. I pomadkę z Golden Rose, i Belf we współpracy z Izą. Do tego liner od KVD, czarna kredka od Eveline, czarna kredka z Miss Sporty, pewnie jeszcze coś tam było. A tak, konturówka czerwona od Huda Beauty. Na oczach czarny tusz Sky High od Maybelline. Oczywiście czarna kredka od Eveline. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o oczy. Całą resztę widzieliście. Na policzki dorzuciłam odrobinkę cienia, przepięknego cienia, który znajduje się w tej palecie. Skin of a Killer, absolutna petarda. To wygląda jak po prostu pokruszone kawałki lustra. I nie bez przyczyny mam rozpiętą bluzkę. No jakby jeszcze tak trochę, odrobinkę się pojedwardzić. Jeżeli chodzi o ten odcień, to on się przekształca w malinową czerwień. Jest bardzo mocno czerwony, dopiero nabudowany. Z kolei ta czerń, ona jest taka bardziej szarawa. To nie jest typowa czerń, co też myślę, że widać chociażby w kontekście, jeżeli chodzi o moje usta. Błyski są przepiękne, zarówno ten jasny, jak i te dwa. Absolutne cudo. Ten ma cudowny odcień właśnie takiej neutralnej czerwieni, ale jednocześnie pod odpowiednim kątem on też zmienia swoją temperaturę, jak i oczywiście kolor. Ten ma przepiękne holodrobinki, wygląda przecudownie. Maty są również bardzo dobre, natomiast jeżeli miałabym się do czegoś przyczepić, to mogłyby się mniej osypywać. Mogłyby być jeszcze bardziej kremowe, żeby się osypywały praktycznie, jak wiecie, czy te szarości, czy niebieskości z poprzedniej palety. Jeszcze można by było tu troszkę podziałać, ale to jest tak minimalnie, bo ja wiem, że to są bardzo ciemne odcienie, bardzo trudne odcienie, więc im to absolutnie wybaczam. Natomiast jakby miało być tak, wiecie, idealnie, no to właśnie tego bym od nich wymagała. A tak pracowało mi się bardzo dobrze, wystarczy tak naprawdę otrzepać pędzel przed. Jeżeli robicie makijaż oka, zwłaszcza taki ciemny, mocny, przed całością makijażu, to w ogóle będziecie mieli łatwiej. Bo jednak mimo wszystko tutaj musiałam delikatnie zetrzeć korektor i jeszcze raz nałożyć, z tego względu, że nałożyłam czerń po prostu za nisko. Nie wiem, ile osób robi aż tak ciemne makijaże jak ja, ale w razie co, paleta jest sama przepiękna, bardzo dobrze pracuje. To co, lecimy z 4. makijażem. To już ostatni makijaż w tym filmie, choć jak tak patrzę na tą paletę, to mam wrażenie, że pomysły nigdy by się nie skończyły.
Jest jeszcze tyle do wykorzystania. Został nam ten jeden cień, on opalizuje na zieleń, na złoto, na taki miedziany odcień i przechodzi w czerwień. Więc to jest naprawdę przepiękny odcień. Trochę ma właśnie shiftowanie jak ten mat drobinki i myślę, czy linerem nie zrobić na przykład takich kresek, wiecie, graficznych i wklepać ten cień na nie. Pięknie by to wyglądało, ale z drugiej strony ja nie potrafię robić kresek. One by wyszły niesymetrycznie i spędziłabym tu na jakieś najbliższe 4 dni, więc może po prostu zrobimy klasyczne ciemne smoki, pójdę w ten najciemniejszy odcień tutaj w wewnętrznym kąciku, może rozblenduję coś tymi szarościami albo dorzucę czerwieni i na tym się chyba skupimy. Inglet na oczach, beż pod łukiem i zaczynam od tej szarości. Ponad załamaniem delikatnie opruszam. 3 ruchy i w zasadzie to już koniec. Oko jest gotowe, jeżeli chodzi o ten cień. Trochę ciemniejszej szarości. Ponownie jaśniejsza i blenduję do góry. Nabieram czarny i delikatnie wtłaczam. Czarnym odcieniem trzeba uważać, żebym nie miała zaraz jakiejś ciemnej dyskoteki pod okiem. Jeżeli w trakcie makijażu wyglądacie, jakby coś złego Wam się stało, to spokojnie, wszystko idzie dobrze. Tak wygląda smoki. Weźmiemy sobie jeszcze biały odcień, dalej z paletki Daso. Zaczynam od wewnętrznego kącika i delikatnie jadę w górę, żeby rozjaśnić jednak tutaj tę część. Za bardzo pojechałam. Jeżeli dacie małą ilość, to ona staje się półtransparentna, a kiedy ją nabudujecie, ten pigment jest bardzo, bardzo dobry i właśnie teraz chcę to zrobić. Nabieram odrobinkę na końcóweczkę, strzepnę i dokładam. No i mam przepiękny pigment tego odcienia. Jednocześnie tutaj mogę sobie coś podczyścić. Biel również pod łukiem, żeby rozjaśnić ten obszar. Ponownie Eternal na granicach, a zbity pędzelek ponownie czerń. Wbijam na dolną powiekę i wyciągam, łącząc z górną. Teraz widać coś tam, te drobinki wklepane na dolnej powiece, ale za moment zacznę rozcierać, myślę, że również tym jasnym, szarym odcieniem. Trochę tutaj na granicy. I też tutaj. I jednak odrobinę czerni. I tu kącik wzmacniam. Wychodzę do góry. Bardzo, bardzo plastyczna jest ta czerń. Pozwala się budować, rozetrzeć, dołożyć. Można przykryć jaśniejszym odcieniem. Wszystko super się łączy. Wracam z odcieniem zaschniętej krwi na dolną powiekę. Och, przepiękny. Ni to brąz, ni to czerwony. Teraz wydaje mi się, że będzie wyglądać bardziej czerwono. Piękny, piękny. Troszkę mi się co nieco spało, ale będę sprzątać. I przechodzimy do błysku, który jest turbo kremowy. A może by tak Salvatore dał na sam środeczek. I na samym dole może też ten cień. Tak, ja wiem, że miałam się skupić na tamtym, ale już mnie ponosi. Ok, i może wróćmy do Shadows. Doklepmy troszkę tutaj. Jak już się wszystko błyszczy, to niech się błyszczy. To może jeszcze w samym kąciku Daylight Rings, ale tak troszkę tylko. Bo co by nie było, ten błysk jest bardzo cieplutki. Salvatore jest dużo gładszy, jest typowym multichromem opalizującym na różne strony. Za to Shadows ma ciemną bazę i bardziej się skupia na tych iskiereczkach. Natomiast same te kolory są identyczne. Tu jest więcej czerwonego, a tu się skupiamy na tym ciemnym odcieniu. Natomiast ten szary też tu pięknie wygląda. Podoba mi się. Takie przełamanie i wiecie, powrót do tego jasnego kącika. I wydaje mi się, że to już wystarczy błyskotek, bo świeci mi się całe oko. Brakuje jeszcze tylko Skin of a Killer nałożyć pod łukiem brwiowym. A po dodaniu elementów wszystko prezentuje się następująco. Zdecydowanie to jest makijaż z kategorii zaufaj procesowi. Nie pytaj, po prostu zaufaj. I jak zawsze z większej odległości typowo wampirze look. Szybkie podsumowanie, bo w zasadzie wszystko co ważne mówiłam chyba w trakcie o tej palecie. Bardzo podoba mi się praca z nią, ale powiem Wam, że tak samo jak przy tej wróżkowej, tak przy tej, na początku miałam takie... czy to będzie na tyle dobre, czy spełni moje wymagania,
a już po tych kilku makijażach ja wiem, że to jest genialna jakość. O jakichś tam małych minusach mówiłam Wam po drodze. Niektóre cienie nie są aż tak bardzo kremowe, jakbym tego chciała, niektóre mogłyby się nieco mniej osypywać, ale mimo wszystko na oku pracują cudownie. To, co mogę powiedzieć, że maty są świetne, bardzo dobrze się blendują, łączą między sobą, możecie się bawić nimi w nieskończoność, dokładać, tak samo jak przy tej wróżkowej. I tak samo jak przy Feris, tak samo ta ma takie braki w najjaśniejszych odcieniach. Nie wiem, czy zauważyliście, jak często sięgałam po ten biały odcień, bo jeżeli chciałabym zrobić właśnie taki mocny gotycki look, chociażby jak dzisiaj, jakiś taki wampirzy, wiecie, w tych klimatach, to brakuje mi tutaj tego białego do rozjaśnienia kącika, mimo że mamy jasny, bardzo mocno drobinkowy toper. Jeżeli zakryjemy ten cień, no to jak sami możecie zobaczyć, nie ma już takiego typowo jaśniutkiego odcienia. Tak samo było w palecie Feris. I o ile tam mogłam użyć takiego jasno-niebieskiego odcienia, czy to był fiolet, jakiś taki jaśniutki, przejściowy odcień, tak samo tutaj mogę chwycić chociażby ten różowo-fiolecik. I okej, on się nada, ale nie do każdego makijażu. Jeżeli chciałabym pójść w czerwienie, no to ten różowo-fiolet mi tak szczerze mówiąc nijak nie pasuje do tego klimatu. Tak samo jeżeli bym chciała pójść w te szarości i utrzymać tą tonację, no to biały odcień zdecydowanie tutaj by się przydał, zdecydowanie by tutaj pasował. Nie wiem za co bym go wymieniła. Wszystkie odcienie mi się podobają, naprawdę są świetne. Są oczywiście takie, które są dużo bardziej płatkowe i tak grubiej nakładają się na oko, więc tak samo jak przy Feris trzeba z tym popracować. Jeżeli miałabym powiedzieć, która paleta jest lepsza, którą kupić, to odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że obie, bierzcie je w ciemno. Nie, mówię poważnie, są fantastyczne. Natomiast tutaj ta kolorystyka jest dosyć monotonna. Mamy niebieskości i wariacje na temat niebieskości. Trochę szarości, trochę fioletu, ale mimo wszystko utrzymujemy jeden klimat. Ta paleta ma taką przewagę, że tutaj jest różnorodniej. Natomiast kolorystyka jest bardzo charakterystyczna. Podoba mi się też to, że błyski nie są monotematyczne, tylko są różnorodne. Mamy i trochę zieleni, takiej dorzuconej do tych cieni, chociażby do tego czy do tego cienia. Mamy sporo czerwieni skręcających i w malinę, i w pomarańcz. Mamy też fiolety, trochę właśnie taki szaro-niebieski odcień i właśnie typowo szary. Więc to jest świetne, że cała ta kompozycja pasuje do siebie. Można je śmiało łączyć w ciemno i obie te palety są bardzo, bardzo proste w pracy. W zasadzie przy tej palecie, czy właśnie przy tej, nie musicie się zastanawiać, co robicie na oku. Po prostu bierzecie maty, które Wam się podobają i makijaż wychodzi świetny, wychodzi sam się blenduje. Obie jakościowo, te palety są genialne i jeszcze raz przypominam, że te kocham całym serduszkiem. Ta zdecydowanie też będzie moją nową miłością, ale jeżeli miałabym być szczera, to chyba ta wróżkowa bardziej mi chwyciła za serce. Nie wiem czym, może jeszcze bardziej ta jakość masełkowa tych matów, albo po prostu niebieskości i fiolety. Umówmy się. Obie są genialne, obie warto wziąć i jeżeli Bella wypuszcza kolejne palety takiej jakości, to możecie brać w ciemno którąkolwiek kolorystykę, która Wam się podoba. I wydaje mi się, że to tyle w tym temacie, nie ma sensu się powtarzać. Dajcie mi znać, czy macie którąś paletę z tych nowych od Belli, czy to Wampa, czy Feris, czy może którąś i jeszcze nowszą. Kusi mnie Smoky Glam, jak i ta nowa morska Ocean. Nie pamiętam jak się nazywała, tutaj macie zdjęcie. Wszystkie są piękne, wszystkie oczywiście chcę. Także dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego.